masz czasami tak, że po spotkaniu z kimś ktoś ci mówi: O, ale fajnie było się wygadać, dzięki tobie już się czuję tak lepiej. Fajnie mi to zrobiło spotkanie. Podczas gdy ty przychodzisz do domu, opadasz na kanapę i właściwie nie masz w ogóle sił. Jeżeli gdzieś to brzmi znajomo, to zostań ze mną, bo ten film opowie ci o tym, to znaczy ja ci w nim opowiem o tym, co to właściwie się dzieje, jak to jest, że czasami tak jakby twoim prądem doładowuje się czyjaś bateria. No, a twoja właśnie dlatego już nie ma tego prądu, nie ma tej energii zasilania i dlatego jesteś po prostu jak betka. Jak to się dzieje? Myślę, że warto poznać to zjawisko i je zrozumieć, dlatego że to zrozumienie prowadzi do tego, do większej świadomości, po pierwsze, że to się dzieje, oraz do umiejętności gdzieś przerwania tego mechanizmu, albo jeżeli nawet już się stanie automatycznie, to prowadzi też ta większa świadomość do tego, żeby umieć sobie pomóc i faktycznie siebie podłączyć pod to zasilanie. Zanim przejdziemy do 2 punktów, które tak naprawdę powiedzą ci o tym, jak to robić, jak siebie gdzieś podładować pozytywnie i dobrze i energią i czuć się silnym, to po pierwsze bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim osobom za to, że tu jesteście, że tu oglądacie, że komentujecie, że się udzielacie i mówicie w komentarzach o tym, jak wy doświadczacie danego zjawiska, które akurat jest omawiane przeze mnie w filmie. To jest bardzo, bardzo fantastyczna sprawa, dlatego że dzielimy się tymi doświadczeniami i mamy w komentarzach taką trochę bazę danych, po to, żeby się porównać, po to, żeby sobie pomyśleć, o, nie jestem sama, po to, żeby gdzieś ściągnąć od kogoś jakiś przepis, jakiś patent na przykład na to, co omawiamy w dzisiejszym filmie. I oczywiście też bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają działalność mojego kanału poprzez Patronite lub Buy Coffee. Wielkie, wielkie dzięki za to, że przesyłacie mi w ten sposób niesamowicie ważną informację zwrotną, że to, co mówię, to, co robię, przydaje się wam i stanowi dla was jakąś wartość i wsparcie. Dla mnie to jest super cenne. No i dobra, i przechodzimy do naszego tematu, a nim jest właśnie to nasiąkanie, bycie taką emocjonalną gąbką, bycie takim właśnie akumulatorkiem dla kogoś, podczas gdy potem wracasz do tego domu i uchodzi z ciebie powietrze. Jesteś jak ten balonik, którego właśnie przebito. I co z tym fanem zrobić, nie? Tak jak mówiłam, 2 punkty dzisiaj ci konkretne, które powiem, które są krokami do tego, jak sobie poradzić, jak się sobą zaopiekować w takim momencie. Ale zanim do tego przejdziemy, myślę, że ważne właśnie jest zrozumienie samego mechanizmu. Nie wiem, czy wiesz, czy słyszałaś o czymś takim jak emocjonalne zarażanie się. Emotional contagion z angielskiego, które właśnie jest tutaj mechanizmem u podstaw. To tutaj fundamenty są właśnie z tego. Dlatego, że emocje można potraktować jako właśnie pewnego typu wirus albo jakaś choroba, jakieś przeziębienie, które gdzieś wisi w powietrzu i skacze sobie z nas, z człowieka na człowieka. Emocje bardzo podobnie potrafią działać za sprawą neuronów lustrzanych, ale i też za sprawą po prostu ewolucyjnie wbudowanych mechanizmów w nas, które prowadzą do tego, że my po prostu przejmujemy to, co druga osoba mówi i w jaki sposób ona mówi, jest i przebywa z nami. Można by się zastanawiać, po co, nie? Po co coś takiego ewolucja w nas wykształciła i do czego nam jest to potrzebne? No jeżeli sobie przyjmiemy za pewnik to, że ewolucyjnie przetrwanie zależy od tego, żeby trzymać się kupy, to znaczy, żeby być w grupie, bo grupa nam gwarantuje większe bezpieczeństwo, przetrwania, ewentualnego poradzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, no to oczywiście, że ma sens odczytywanie ludzi siebie nawzajem i jeszcze lepiej, żeby to się działo wręcz automatycznie. A jeszcze lepiej do tego dorzucimy, żeby to się działo w ogóle od urodzenia. Jeżeli sobie gdzieś przyobserwujesz jakieś noworodki, jakieś malutkie dzieci, one zaczynają płakać wtedy, kiedy widzą inne dziecko, które płacze. To po prostu jest wtedy taka epidemia płaczu. No właśnie to jest ten sam mechanizm. To jest to zarażanie się emocjami. Co to oznacza? No automatycznie nasza mimika potrafi w mikrogestach naśladować to, co pokazuje inna osoba. Dzięki temu my jakby wchodzimy w jej stan.
Dzięki temu my wchodzimy w jej rolę. Ktoś, nie wiem, się kurczy, to my potrafimy też gdzieś w jakiś, ze strachu na przykład, albo dlatego, że wątpi w siebie, to my też potrafimy, słuchając ją uważnie, potrafimy to samo gdzieś w sobie robić, wręcz fizjologicznie. A dzięki temu możemy lepiej zrozumieć tą osobę. Możemy, wchodzimy w jej rolę, tak trochę udajemy, całkowicie nieświadomie, nie musi się to dziać świadomie, może się dziać świadomie, ale nie musi. Troszkę udajemy, jakby chcemy dosłownie wejść w jej buty, wejść w jej położenie, a dzięki temu lepiej ją rozumiemy. Lepiej wiemy, o co jej chodzi i co ona takiego przeżywa. A to oznacza, że lepiej możemy zareagować na to, co można zrobić, żeby jej pomóc. W jaki sposób można zadziałać, gdzie tutaj może być rozwiązanie problemu, na które ona cierpi. Itp. itd. I to już jest samo w sobie, mechanizm, jest to taka cecha nasza, która pomaga. Pomaga nam się trzymać tej kupy, tej grupy razem, być ze sobą, wspierać siebie, a przez to gwarantować przetrwanie. I dzieje się to w nas, czy ty tego chcesz, czy nie, czy ci się to podoba, czy nie. Mamy ten przycisk włączony na on jest włączony. Natomiast oczywiście w sytuacjach, kiedy jest pewien splot charakterystyki osoby, to znaczy na przykład wyższa wrażliwość, to znaczy na przykład wyższa ugodowość, gdzieś w jakimś sensie większa empatia. Jeżeli mamy taki splot właśnie tych cech, to taka osoba będzie ten naturalny całkowicie, wręcz bardzo przydatny mechanizm miała bardziej podkręcony, nie? I w tym przypadku właśnie mówimy to, o czym na samym początku powiedziałam, czyli to jest to, że masz wrażenie, że twoim prądem ty zapłaciłeś za rachunek za ten prąd, ale czyjś inny akumulator i bateria się ładują. Dlatego w takich przypadkach warto się przytrzymać, zatrzymujemy się, stop. Po pierwsze zastanawiamy się nad tym, dobrze jest sobie przypomnieć, włącza się we mnie ten mechanizm oraz mam coś do zrobienia. To nie jest tak, że jestem bezwolna, absolutnie bezbronna i bezradna i muszę się poddać temu mechanizmowi. Nie. Możemy zrobić sobie stop, wziąć głęboki oddech, zastanowić się, co ja mogę tutaj zrobić. A ja mam dla ciebie 2 wskazówki. Oto pierwsza z nich. Małymi kroczkami wycofuj się z roli ratownika. W momencie, kiedy już ciebie gdzieś dosięgnie ten bakcyl emocji, czyli gdzieś już jesteś pod wpływem zarażenia emocjonalnego, przejęłaś lub przejąłeś czyjeś emocje i tak de facto nawet możesz w pierwszej chwili się zastanawiać, co ja czuję, dlaczego ja to czuję, nie? I nie mieć pojęcia. Ale potem sobie przypomnisz, ja widziałam jakiś taki film, dobra, już wiem, co się dzieje. To pierwszą rzeczą, jaką fajnie jest ogarnąć, to jest to, co robisz. Co robisz pod wpływem tej emocji, która de facto nie jest twoja. I tutaj bardzo często włącza się taki syndrom ratownika, czyli ja widzę, że ta osoba się w sobie na przykład właśnie kurczy, bo ma takie zwątpienie w siebie, gdzieś tam, nie wiem, dosięgła ją jakaś trudna sytuacja życiowa i ona w siebie nie wierzy, gdzieś w siebie atakuje, siebie krytykuje. I ty też tak jakby się kurczysz w środku, więc bardzo możliwe, że pierwsze, o czym twoja głowa gdzieś tam myśli i zaczyna iść w kierunku, to jest co tu zrobić? Co tu zrobić, żeby tę osobę uratować? Jak ją podbudować? Co jej takiego powiedzieć, żeby ją postawić na nogi, żeby ona uwierzyła w siebie? Ja ci mówię, nie. Zatrzymajmy się, stop. Wciskamy hamulec. Dlatego, że w tej sytuacji to, czym próbujesz zarządzać, to jest druga osoba. To jest jej emocja, to jest jej sytuacja życiowa, to są jej motywacje, to jest jej, nie wiem, fizjologiczny, fizyczny wygląd, bo na przykład, nie wiem, zalewa się łzami albo w ogóle właśnie jest taka malutka, biedniutka. Zatrzymajmy się, nie idź w tą stronę. To, co jeżeli ci właśnie zależy na tym, żeby nie wysysać, żeby spotkania z ludźmi nie wysysały z ciebie emocji i twojej właściwie energii, musimy nauczyć się zamiast zarządzać kimś i jego zasobami,
żeby zarządzać sobą w pierwszym, absolutnie pierwszym odruchu i swoimi zasobami. I to jest twoje zadanie numer 1. Jak to wygląda w praktyce? No w praktyce to musi się łączyć z tym, że powolutku, krok po kroczku, bo nie możemy tutaj zrobić jakiegoś gigantycznego kroku, jeżeli to już jest twój nawyk, ale krok po kroczku wycofujesz się z roli ratownika. To oznacza na przykład to, że właśnie w ogóle ogólnie może się nic nie zmienić w tej rozmowie, ale mentalnie ty się wycofujesz z obowiązku lub samozwańczej odpowiedzialności narzuconej sobie za to, co się dzieje z tą osobą i co ona przeżywa. Czyli to już będzie jeden krok do tyłu. To znaczy do tyłu, w kierunku siebie. Następnie to, że zaczynasz myśleć o sobie, czyli okej, wezmę głęboki oddech. To nie są moje emocje. Ja tutaj jestem przy niej, mogę wysłuchać, ale to nie są moje emocje, to nie jest mój kryzys. To już jest kolejny malutki, mały kroczek do siebie, czyli w kierunku siebie. I już jesteśmy na dobrej drodze. Tak, stawiajmy te kroczki w kierunku własnym, żeby zadbać o siebie, a nie zarządzać czyimś życiem, czyimiś decyzjami, czyimiś emocjami. Te emocje mogą być trudne i dlatego włączać się ta empatia i to reagowanie i to emocjonalne bardzo reagowanie na to, co ta osoba przeżywa, ale nadal pomyśl sobie, że ta osoba ma prawo do własnych przeżyć. Ta osoba, nawet jeżeli przechodzi przez coś trudnego, to jest jej doświadczenie życiowe. Niekoniecznie ty musisz być takim strażakiem, który przyjdzie i tam wszystko pogasi i już wszystko jest gotowe, niech ona sobie żyje spokojnie. Dlaczego? Dlaczego ty jesteś w tej roli? Albo czy na pewno powinniśmy pozbawiać ludzi ich przeżyć życiowych? To są malutkie kroczki, nie? One są stawiane w kierunku ja i one są przypomnieniem. Czekaj, stop, wyhamowujemy. Czym ja teraz próbuję zarządzać? Czyjąś energią, czyimiś emocjami, czy sobą i własnymi zasobami. Mój wewnętrzny ekosystem potrzebuje teraz tego, żeby właśnie się nie zarazić, a przynajmniej nie w tak dużym stopniu, żeby mnie to całkowicie rozkładało na łopatki, czyimiś emocjami, czyli czyimiś problemami, czyimiś poszukiwaniami rozwiązań. To jest pierwszy krok, przed nami drugi. Ograniczaj własną dostępność. Jeżeli ci powiem, że na przykład jutro idziesz na spotkanie z kolegą czy koleżanką do restauracji, to czy uważasz i czy robisz tak, i czy uważasz to za dobry pomysł, żeby na tym spotkaniu po prostu absolutnie roztrwonić całą swoją wypłatę albo oszczędności, jeżeli chodzi o pieniądze, po to, żeby ta osoba się najadła, po to, żeby ta osoba miała frykasy, jakieś filet mignon same na tej kolacji. I w ogóle wszystko oczywiście jest na ciebie, nie? Ty stawiasz. Czy tego typu myślenie ci towarzyszy, jeżeli chodzi o finanse? No pewnie uważasz to za w ogóle absurd. No to teraz proponuję ci przyjąć to samo myślenie, tylko pod kątem własnej energii i własnych zasobów i własnych emocji. Czy to jest tak, że na spotkaniu faktycznie mówisz jedz, pij, czuj się jak u siebie, ja stawiam, czyli rób wszystko, pokazuj mi wszystkie swoje emocje, wyrzuć z siebie absolutnie wszystko, co ci doskwiera życiowo i ja to na siebie wezmę? Jeżeli tak jest, to znaczy, że masz włączoną bardzo gigantyczną dostępność emocjonalną. Zastanówmy się nad tym. Po pierwsze, zastanówmy się nad takim sposobem bycia. Jeżeli chodzi o relacje, czy to na pewno jest zdrowe? Znowuż, czy to by było fajne w twojej relacji, chciałbyś lub chciałabyś tego, żeby twoi znajomi w ten sposób chodzili z tobą do restauracji? Że to ty wszystko stawiasz i w ogóle to są absolutnie najdroższe dania w nieograniczonych ilościach? A po drugie, jak na tym wychodzi twój budżet? Jak ty wychodzisz, jeżeli chodzi o jakąś krótką kalkulację zysków i strat?
Bierz pod uwagę, że twoja energia życiowa, twoje siły, twoje emocje działają na podobnych zasadach, czyli masz pewien zasób, który dobrze jest porcjować. Nie? Okej, dobra, ja sobie wydam coś na tej kolacji. Ja nawet mogę kupić i postawić tą kolację mojej przyjaciółce, koledze. Ale nie z takim zastaw się, postaw się oraz nie tak regularnie. Nie? Czasami mamy na myśli też to, żeby to też była wymiana. Okej, następnym razem to ty stawiasz. Czyli ja wysłucham jej, ja będę ją wspierać. Zresztą na tym kanale dużo było filmów na temat tego, jak budować dobre, zdrowe relacje, jak utrzymywać tą równowagę, co to znaczy w ogóle być z kimś, przy kimś, być wsparciem, że to wcale nie oznacza tego zastaw się, a postaw się emocjonalnie. I podlinkuję ci te filmy pod dzisiejszym filmem, jeżeli uważasz, że to jest dobrze pociągnąć gdzieś ten temat w twoim przypadku. Czyli jestem, ale nie jestem ze wszystkim absolutnie, co mam, żeby wyzbyć się tych zasobów do cna. Nie? To już jest, jak widzisz, ekstremum. To jest biegunowe patrzenie, a na biegunach się żyje bardzo trudno. Jest to bardzo kosztowny sposób życia, na przykład emocjonalnie. Dlatego też idziemy w sytuację ochrony bądź ograniczenia swojej dostępności. Czyli ja coś daję, ale nie daję wszystkiego, co mam z każdej mojej spiżarni i z każdego słoika i szafki. Oczywiście jestem, bardzo regularnie jestem, ale nie ze wszystkim. I nie po to, żeby wrócić do domu i absolutnie mieć wyczyszczone szafki i półki i siebie z absolutnie ostatniej kropli energii. Na tym to nie polega. A jak to w praktyce może wyglądać? No może to wyglądać tak jak ograniczenia czasowe, czyli spotkam się z tą osobą, ale na 2 godzinki, a nie na 5. Albo to może wyglądać jak ograniczenia dostępności w ogóle względem jakichś osób, czyli tak, z nią to będę się spotykać częściej albo codziennie rozmawiać, ale z tamtą osobą mi wystarczy raz na rok. I to jest okej. Albo jako taki ciągły monitoring właśnie nie tej osoby, co ona przeżywa i w ogóle co u niej się dzieje, tylko co się dzieje we mnie. W jakim stanie emocjonalnym i takim energetycznym jestem dzisiaj. Czy mam dużo sił, czy nie? Czy jest fajna pogoda, czy nie? Jak ona na mnie działa? Czy doskwiera mi dzisiaj ból głowy przez cały dzień od rana? Czy mam natłok bodźców, działań, zadań, spotkań? I czy to na pewno jest dobry moment, żeby się z kimś spotkać lub wisieć na telefonie przez 2 godziny? Tak wyglądają ograniczenia dostępności w praktyce albo jakieś takie opieka. Bardziej myślę, że przemawia do nas słowo opieka, nie? Opieka nad swoją dostępnością. Oczywiście zaopiekować się sobą to nie jest takie łatwe zadanie, zwłaszcza dla osób, które jeszcze nigdy w życiu tego nie robiły. Jeżeli tak jest, to zapraszam cię do innych filmów. O tym bardzo dużo mówiłam na tym kanale. Oraz jeżeli taką czujesz potrzebę do spotkania 1 na 1 konsultacji online. Jako pracę domową chcę ci dzisiaj zadać, jeżeli chodzi o zostawienie komentarza, chcę ci dzisiaj zadać pytanie, jak konkretnie w twoim przypadku mogłoby wyglądać ograniczenie lub zaopiekowanie się swoją własną dostępnością, czyli swoimi zasobami. Co to znaczy, że będziesz bardziej na przykład pilnować swojego samopoczucia, bo może na to nie zwracasz uwagi? Czy będziesz bardziej pilnować i obserwować, kto faktycznie ani razu potrafi ciebie nie zapytać, co u ciebie, ale za to przekłada ze swoich bark, ramion na wszystkie swoje zmartwienia? Czy to jest może monitorowanie czasu, miejsca? Być może u ciebie na przykład wieczory nie są fajnym czasem na spotkanie, może godziny wcześniejsze? Jakie masz pomysły na to, żeby zaopiekować się swoimi zasobami, tak żeby nie być ciągle dostępnym i nie wykosztowywać się z własnej energii w tak destrukcyjny sposób, jak to być może się dzieje póki co. Zostaw mi komentarz, jestem bardzo ciekawa i myślę, że osoby, które czytają komentarze także, jak to jest u nas wszystkich po kolei. Przy okazji wielkie dzięki za komentarz, bo to jest także wsparcie tego, co robię i tego kanału,
tak jak i udział poprzez Patronite i Buy Coffee. Bardzo dziękuję za to, że jesteś tam obecna lub obecny. Aha, zapomniałam jeszcze zaprosić cię do newslettera. Newsletter to takie miejsce, w którym, jak to ostatnio dostałam w informacji zwrotnej, bo można na ten newsletter odpisywać, że jest to miejsce, dzięki któremu komuś prostuje głowę i myśli. To było bardzo miło. Wielkie dzięki dla autora. I zachęcam, jeżeli jeszcze jesteś niezapisany lub niezapisana. Cóż, to wszystko na dziś. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.